Witam Was wszystkich bardzo serdecznie po majówkach. Mam nadzieję, że wypoczęliście, że spędziliście fajnie ten wolny czas. Ja spędziłam go kulinarnie, bo miałam specjalnego gościa. Gotowałyśmy potrawy z ziół leśnych, ale to będzie w następnych odcinkach. A dzisiaj nie o tym. Dzisiaj będzie odcinek poświęcony poskrzypce liliowej. Mam u siebie w ogrodzie taką małą rabatkę z liliami. Tam są różnego rodzaju lilie, już nie pamiętam ich nazw. I co roku oczywiście pojawia się amator tych lilii, taki rudy, czerwonawy robaczek. Pewnie go dobrze znacie, bo ten, kto ma lilię, to na pewno się z nim spotkał. Jest to poskrzypka liliowa. Taki mały chrząszcz, całkiem ładny, a potrafi zrobić naprawdę bardzo potężne szkody w naszych pięknych roślinach. Jest to kuzynka stonki ziemniaczanej, więc apetyt ma bardzo podobny. I z wielkim upodobaniem właśnie zjada liście, pąki różnych gatunków lilii, szachownic też, czy konwali. W ogrodzie można również spotkać bardzo podobnego owada, też takiego koloru, poskrzypka cebulowa. Tutaj Wam pokażę różnice między nimi. One są bardzo podobne. Różnią się, zauważcie, kolorem nóg, bo ta poskrzypka cebulowa ma takie czerwone nogi, a poskrzypka liliowa czarne, ale ta cebulowa również się, jak sama jej nazwa wskazuje, żywi roślinami cebulowymi. Jest dużym zagrożeniem dla cebuli, dla czosnku, dla pora. Jest też nazywana poskrzypką leśną, ale szczerze Wam powiem, właśnie u mnie częściej spotykam poskrzypkę liliową niż leśną. Tą właśnie z czarnymi odnóżami. Poskrzypka swą nazwę zawdzięcza odgłosom, jakie wydaje, bo właśnie kiedy jest zestresowana albo łapana, to ociera tam właśnie odnóżami o skrzydełka i takie wydaje jakby skrzypiące dźwięki. Szczerze powiem, ja nigdy tego nie słyszałam, a już się zdarzało, że łapałam te właśnie chrząszcze. No nie wiem, może już coś ze słuchem mam. Może to trzeba się wsłuchać, nie wiem. No ale właśnie wyczytałam, że dzięki tym dźwiękom dostała taką nazwę. Ten film będzie z 3 okresów, bo ja tak właśnie chciałam Wam zebrać to w jedną całość, żeby pokazać, jaki efekt ta moja metoda, najprostsza na świecie, zdała długoterminowo. Także tam będą daty, kiedy były nakręcane te filmy, no i efekt na końcu. Zapraszam, kochani, na dalszą część filmu. Słuchajcie, wychodzą lilie i teraz trzeba je dokładnie przeglądać, ponieważ już się pojawia poskrzypka liliowa i ona obgryza lilię przepięknie. I zobaczcie, w jakich ona zakamarkach lubi być. Tutaj. O, zaraz. O. I zobaczcie, w jakich ona lubi być zakamarkach. Trzeba odchylić liść. I jeszcze ona ma to do siebie, że jak się ruszy krzak, to ona spada i w tej ściółce strasznie ciężko ją znaleźć. Więc ja robię tak, że podkładam rękę, dłoń i drugą ją ściągnę. No teraz nie zrobię tego, bo mam telefon w ręku, ale właśnie asekuruję tutaj jedną ręką. I trzeba sprawdzać, bo jak one się rozmnożą, no to po liliach już jest. Ja wczoraj właśnie 2 parkę, już nie powiem Wam, co robili, znalazłam i zlikwidowałam. No i teraz właśnie ta chyba sobie obiad je. Ja nie używam chemii, więc zostaje mi tylko ręczne zbieranie, ale teraz przeglądnijcie swoje lilie, bo one tylko co wyszły z podziemi i już widzę, są poobgryzane. O, zobaczcie, chwila nieuwagi i już jajeczka. I później one, te larwy się otaczają takim śluzem, takimi tak naprawdę odchodami swoimi i żerują
na tych liliach, dlatego trzeba, słuchajcie, tak wszystko przejrzeć dokładnie. Tutaj akurat mam białe lilie, takie cebulka mi się podzieliła i takich mam małych dużo szczepek i one najbardziej, widzę, tą białą lubią. Te ciemniejsze już gorzej. No i najczęściej właśnie je tutaj przyłapuję i im szybciej to zrobicie, to tym lepiej, bo naprawdę później jest to coraz ciężej opanować, zwłaszcza jak się nie używa chemii trującej, tylko tak ręcznie. No a jak właśnie tak ręcznie się to zrobi, to później to takie już pojedyncze egzemplarze są. No ale w tym roku wszystko wcześniej. Tutaj też już sitko zrobione. O, tutaj. Widzicie? No, nie zdążyłam jednak. Jednak one sobie złożyły już jakieś tam jajeczka. No, trzeba to wszystko przejrzeć. Tutaj właśnie już są te takie ciemniejsze odmiany. No to one jakoś mniej je gryzą. Najbardziej. Chociaż tutaj też, patrzcie, obgryziona po prostu koncertowo. O, jak tutaj. Tylko ogryzek został. Wszystko tutaj trzeba przejrzeć. Póki jeszcze takie małe krzaczki, to łatwiej to zrobić, bo później to jest coraz gorzej to jakoś zauważyć nawet. O. Zobaczcie, ile tego. No jest już po przymrozkach i nadal będę obserwować, słuchajcie, czy nie ma tutaj tych szkodników moich tutaj na liliach. Niektóre lilie troszeczkę tak przymarzły, ale niektóre bez szwanku przeszły. No i teraz tylko patrzeć, jak znowu się budzić zaczną te właśnie czerwone żuczki i trzeba właśnie będzie sprawdzać znowu wszystkie te lilie, ale powiem Wam, że ten patent jest bardzo dobry sposób, ponieważ ja od tamtej pory, a to już zrobiłam no, kilka tygodni temu, 2 może, i nie widzę ani jednego. No fakt, że też ochłodzenie przyszło, ale jeszcze było tam parę dni ciepłych i już nie było wcale tych właśnie szkodników. Bo skrzypki się jeszcze potrafią chować w tej ściółce, więc no, mogą też przylecieć nowe, ale już ważne, że jest, wiecie, ten pierwszy atak odparty, bo teraz naprawdę te rośliny mają co robić po tych przymrozkach. No nic, kochani, cieszę się, że to poskutkowało. Polecam właśnie takie ręczne zbieranie. No i przeglądajcie te lilie swoje, żeby później właśnie nie mieć inwazji. Witam Was po jakimś czasie. Jest majówka i chciałam Wam pokazać lilie moje. Niektóre mają takie pożółknięte, widać, odchorowały te przymrozki, pożółknięte listki. Ta najgorzej tutaj, ale już patrzcie, idzie do góry. Ale co najważniejsze, te były w najbardziej opłakanym stanie, taki, nie wiem, czy pamiętacie. I już tutaj czubeczki zdrowe takie. No, mam nadzieję, że coś zakwitną. Ta środkowa jest najładniejsza. Te miniaturki też ładnie. I właśnie co chciałam powiedzieć. Co najważniejsze, nie ma śladu, słuchajcie, już po skrzypki. Jedną malutką znalazłam zaraz po tych przymrozkach, jak się ciepły dzień zrobił. No i teraz codziennie tutaj oglądam te listki. Nie widzę jajeczek, nie widzę dorosłych osobników, więc przynajmniej na jakiś czas powstrzymałam inwazję. No i jestem zadowolona, bo powiem Wam, że to jest chyba najlepsza metoda, najbardziej ekologiczna. Tym bardziej, że ja tutaj mam rododendron i domek dla murarek i one tutaj sobie na tym rododendronie żerują. No i jakbym coś tutaj pryskała, no to żegnajcie murarki. Nie.
Ale właśnie chcę Wam powiedzieć, że ten sposób, tylko trzeba te parę dni tak przejrzeć to dokładnie, poniszczyć jajka, osobniki dorosłe i wtedy już jakaś ta plaga w miarę jest zatrzymana. Przynajmniej tak jest u mnie i mam nadzieję, że jak najdłużej tak zostanie. No, także żegnam się z Wami i do zobaczenia, kochani.